Ostatnio wielokrotnie pytaliście mnie, czy można zwiększyć prędkość kserokopiarki. I ja do tej pory zawsze odpowiadałem, nie można. Nie wiem, jak to zrobić. Sytuacja się zmieniła. Dziś mogę Wam śmiało powiedzieć, tak, można zwiększyć prędkość kserokopiarki. Oczywiście zaraz się pojawią pytania, czy takie działania są legalne. Słuchajcie, no jeżeli kupujecie samochód, który ma 200 koni, oddajecie go na chip tuning i macie 250 koni, to jest Wasz samochód, Wasze konie, Wasza prędkość, to jest Wasza sprawa. I tak samo jest z kserokopiarkami. To nie jest zabronione, to nie jest nielegalne, ale jest to wyjątkowe, dosyć unikalne rozwiązanie. Firma Aprint napisała oprogramowanie do tego i zrobiła reseter. Wszystko się wydaje być bardzo proste, ale to są rzeczy projektowe, więc one swoje kosztują. Ten reseter, programator jest wielorazowego użytku, więc pomimo tego, że są drogi, no możecie kilkukrotnie go użyć. Jeżeli chodzi o producentów, na przykład Kyocera, żeby obniżyć koszty produkcji, czy zamówicie 20, czy 30 kopii na minutę, czy 40 kopii na minutę, zawsze Kyocera przyśle Wam takie samo urządzenie. Po prostu. Przy uruchomieniu wpisujecie klucz aktywacyjny i dostajecie prędkość, za jaką zapłaciliście. Jeżeli zapłaciliście za 20, wpisujecie kod i macie 20. Jeżeli zapłaciliście za 40, wpisujecie kod i macie 40. Naklejacie etykietę dostarczoną do tego zestawu aktywacyjnego, no i ta Kyocera już nazywa się tam 40. W rzeczywistości maszyny się niczym nie różnią, tylko softem. Więc nie mówcie mi, że to jest nielegalne albo że jest to niemożliwe. Jest to legalne, możliwe, można to stosować. Jeżeli ktoś ma dużo floty, to w Polsce nie ma dystrybutora, może się ktoś tym zajmie.